Yerba mate ma w składzie gałązki, liście i pył. Czy da się to rozdzielić? Da się. Czy jest to łatwe i pracochłonne? Łatwe, nie do końca, pracochłonne tak. Czy ja to zrobiłem? Oczywiście, specjalnie dla Was. Czy miałem chwilę zwątpienia? Tak. Czy kichnąłem w to po drodze? Tak. I musiałem zaczynać od nowa? Tak czy inaczej, udało się. Przygotowałem dla Was rozdzielony ręcznie susz yerba mate na pył, łodyżki i liście. I będziemy sprawdzać, po co się to miesza z powrotem. Czajnikowy.pl. Pył i badyle w yerba mate to coś na tyle powszedniego, że właściwie nie zdajemy sobie sprawy, po co to tam jest. Zauważmy, gdybyśmy kupili herbatę, a w niej poza liśćmi plątałyby się jakieś patyki i byłoby dużo pyłu, to raczej by nam to przeszkadzało i słusznie, ponieważ pył parzy się bardzo szybko i bardzo mocno, tak jak herbata ekspresowa. I jeżeli jest pomieszany z liśćmi, no to niestety zaparzy się szybciej i mocniej niż reszta liści, stąd napar będzie zepsuty, bo nie wiadomo, czy parzyć to jak pył, czy parzyć to jak całe liście. No jeżeli z kolei będą patyki, herbaciane łodyżki w herbacie, no to też nie za dobrze, no bo jednak chodzi o konkretne liście, patyczki się usuwa. Istnieje coś takiego jak kukicha, japońska herbata robiona właśnie z patyczków i jest to herbata, która ma trochę inny smak, trochę inne właściwości, inną kompozycję chemiczną i w yerbie mamy wszystko razem. I tutaj jakoś nikomu to nie przeszkadza. Dlaczego tak jest? Bo może o tym nie wiecie, ale stosunek tych patyków i pyłu i listków w yerba mate jest konkretnie określony i nawet jest cechą rozpoznawczą konkretnej marki. Mamy sytuację, w której produkujemy liście i musimy to rozdzielić właśnie po to, żeby móc to z powrotem zmieszać. Wydaje się absurdalne, no ale jeżeli mamy kontrolować proporcje patyków do liści, no to nie ma innej metody niż wyprodukować to osobno i zmieszać w odpowiednim stosunku. Tak się też to robi. Stąd pył w paczce yerba mate to nie jest coś, co powstało przypadkiem podczas transportu, w paczce się pokruszyło i zebrało się na dnie. Patyczki w yerba mate to też nie jest coś, co się tam na plantacji razem z liśćmi zaplątało i trafiło w maszyny, no i jest posiekane, bo to jest po prostu takie niechlujne. Wszystko to jest dokładnie skomponowane. Przepisy, które obowiązują producentów, mówią o tym, że tych badyli nie może być więcej niż 35%. W przypadku takiej zwykłej elaborady, czyli yerba mate normalnej, właśnie tej z patyczkami. Jeżeli mamy do czynienia z despaladą, czyli yerba mate, która zawiera tylko same listki, no to oczywiście stosunek jest inny. Patyków może być poniżej 10%, zwykle jeszcze mniej. Są wersje w ogóle bez patyków, są wersje bez pyłu, ale normalna yerba mate zawiera te wszystkie trzy składniki. No i jak się rzekło, ja rozdzieliłem tę typową yerba mate. Nieistotne jakiej marki, grunt, że to argentyńska yerba, mająca już na pierwszy rzut oka wszystko, co trzeba. Rozdzieliłem patyki, rozdzieliłem liście i rozdzieliłem pył. Z pyłem oczywiście było najłatwiej, bo wystarczyło przesiać przez sitko, ale liście i patyczki musiałem rozdzielać ręcznie. Nie jest to idealny podział. Co udało mi się stwierdzić, to, że wziąwszy porcję yerba mate, kiedy ją rozdzieliłem na te frakcje, mogłem sobie to zważyć, ile tego mamy. No i faktycznie proporcja wyszła całkiem spoko. Dowiadujemy się, że te 30% patyków, 35% maksymalnie, to jest jakaś taka w miarę średnia, stała proporcja. Wiemy również, że takiego pyłu zwykle jest około 10%, może w takiej zwykłej argentyńskiej yerba mate, bo paragwajskie są bardziej pylaste. No i mniej więcej te proporcje mi wyszły. Dokładnie wyszło mi patyków 27,7%. W sumie pewnie nie rozdzieliłem tego idealnie, ale potwierdzamy, producent mnie oszukał, działa to. Ja zrobiłem to po to, żeby móc napić się każdej z tych frakcji, z tych części osobno i zobaczyć, jaki ma to wpływ na smak yerba mate, ponieważ mieszamy to w konkretnej proporcji i jest to cecha rozpoznawcza danej marki.
Właśnie dlatego, że patyki nie mają kofeiny, są słodsze, są mniej gorzkie i oczywiście są w naparze, żeby poprawić komfort picia, ale tak w ogóle mają wpływ na smak. Liście to oczywiście liście, smakują yerbą, mają kofeinę, mają smak yerba mate, no a pył odpowiada za body naparu, za tę szorstkość, za to, jaki jest intensywny napar, za tą gorycz i za charakterystyczny, no właściwie intensywny smak, za tę moc, ponieważ to ten pył najszybciej się zaparza i częściowo dostaje się również przez bombiję do naszych ust. Stąd ja dziś skosztuję po kolei każdych tych składników i zobaczymy, jak wygląda ten napar, jak smakuje i zobaczymy, ile ma sensu to mieszanie, ponieważ ma na pewno, bo wszyscy tak robią i robią to od lat. Ale dlaczego? Zapaszmy. Zaparzone. Na początek skosztujemy po prostu yerba mate, czyli mieszanki tych wszystkich składników. Zauważcie, to nie jest tak, jak ja to przesiałem, ponieważ ja to przesiałem tak, żeby mieć po 5 gramów każdego składnika. Czyli gdybyśmy to zmieszali teraz razem, to mielibyśmy yerbę, która nie istnieje, bo miałaby dokładnie po 33% każdego ze składników. Tymczasem w tej yerba mate proporcja była inna. Mieliśmy około 10% pyłu i około 30, myślę, możemy zaokrąglić, procent łodyżek. Więc wygląda ona tak. No, zwykła yerba, zwykła argentyńska yerba, kolor naparu, zapach, wszystko wygląda normalnie. Smak również zwyczajny, ale nie wiem, czego się spodziewałem. Piję ją generalnie tylko po to, żeby mieć taki punkt wyjścia do degustacji tych wszystkich składników, które są rozdzielone. Także ja się teraz staram zapamiętać, jaki jest poziom goryczy, słodyczy, jakie jest body i tak dalej, a potem poszukamy tych cech w tych poszczególnych naparach. Uwaga, pijemy same liście chyba na początek. Same liście. Napar klarowniejszy, taki trochę bledszy. Jak widać, tych patyków to nie do końca mi się udało wszystkich nawybierać, bo one tutaj pływają na dole, a u góry trzyma się listek. Aczkolwiek można by powiedzieć, że zrobiłem taką trochę despaladę i to taką odpyłowaną despaladę. Zobaczmy, jak to smakuje. Niesamowite. Nie czegoś takiego się spodziewałem. Bardzo lekkie, takie orzeźwiające. Zapewne ma sporo kofeiny, bo jakby nie ma tu patyczków, ale pije się to bardzo swobodnie. Oczywiście jest to zaparzone w takiej szklaneczce, więc to też nie jest kwestia składu, ale bardzo taki, no właśnie, pozbawiony pyłu, czyli taki bardzo klarowny napar w ustach. Fajne. Aczkolwiek smak jest dość łagodny. Spodziewałem się jednak, że będzie troszeczkę intensywny, bo to same te liście. Myślę, że najłagodniejsze będą patyki. No jednak nawet po kolorze naparu widać, co się tu wydarzyło. No właściwie to nic, jest to lekko żółciutkie, badyle sobie pływają, ale śmieszne. Nigdy jeszcze nie piłem takiego naparu z patyków yerbowych. Wow, to jest dobre. Jest to takie słodziutkie, troszeczkę takie przyjemnie obklejające usta, takie ma fajne body, tak się trochę ciągnie, takie oleiste jest, ale właśnie takie zaskakująco słodkie i ma taki ciekawy aromat, w ogóle nie yerbowy. Chociaż trochę yerbowy, ale gdybym dostał yerbę, która tak smakuje, to byłbym rozczarowany. Jest to takie drzewiaste, takie kartonowe nawet troszeczkę. Mam wrażenie, jakby jakaś taka tektura, ale słodka tektura. W sumie spoko. Można by coś takiego sobie parzyć w ogóle jako taki przyjemny napój, wiecie, tam bez kofeiny, bez jakiegoś pyłu, taki relaksujący napar z patyków yerbowych. Producenci yerbowi, zastanówcie się, czy nie wypuścić na rynek osobno badyli yerbowych. Ot tak, jako taki wieczorny napojek dla tych, co lubią. Fajnie, zaskoczenie. No i tutaj, widać już, co się wydarzyło. Wygląda to jak takie brudne jezioro, więc z kaczkami i rzęsą ogólnie, wiecie, sam pył. Jestem ciekaw, czy uda mi się to w miarę jakoś wygodnie wypić przez bombiję. Może spróbuję ją umieścić między tą dolną warstwą a górną. Ojej, to jest
potworne. W sensie to jest bardzo intensywne. To jest w tym gorycz, jest w tym cierpkość, ale jest też bardzo dużo tego yerbowego smaku. Bardzo taka, trochę jakby nagle się paragwajska ta yerba zrobiła. Jest więcej szorstkości i w ustach czuje się ten pył, ten drobny pył, który jest gdzieś tutaj za Wiesiną, przez Bombiję się przedostaje. Aż mam tym jakby pokryte usta, policzki, zęby. Mam wszędzie trochę takiej szorstkości w ustach. No i jest to bardzo intensywne. Czyli co? Jest szansa, że to też by było najbardziej pobudzające jednak. Ale to dla mnie jest za bardzo, powiem Wam, że to zupełnie coś innego niż takie zupełnie zmielone brazylijskie yerba mate. One mają inny smak, w ogóle inna kategoria. To jest pył z yerby. Nigdy nie piłem tak pylastej yerby. Także ciekawe doświadczenie. Jakie ja mam z tego wszystkiego wnioski? Ano nie jest dla nas zaskoczeniem to, co mamy tutaj. Zaskakujące nie jest to, że patyczki dały najsłodszy i najłagodniejszy napar. Nie jest zaskakujące, że pył dał bardzo mocny, intensywny napar gorzki i cierpki. Troszeczkę jestem zaskoczony, jak łagodnie zaparzają się same te listeczki. Jak ten napar jest taki, jak bardzo jest niejerbowy. Więc to troszeczkę mnie zdziwiło. Zdziwiło mnie też to, jak smaczne są same te badyle. W kategorii napoju takiego nie yerba, to naprawdę jest potencjał. Ja bym nawet sobie mógł coś takiego kupić i pijać od czasu do czasu. Znajdujemy zatem w składnikach yerba mate wszystkie nuty gotowej mieszanki. I czy to tak powinno być zmieszane? Ja myślę, że tak. Z tych smaków, które poczułem, myślę, że doskwierałby mi brak któregoś z nich. Gdyby na przykład zmieszać teraz na przykład pył z łodyżkami, co to by było? Brakowałoby tego liścia. Analogicznie myślę, że brakowałoby mi pyłu, gdybym zmieszał te liście z łodyżkami, bo oba miały bardzo delikatny napar i pewnie byłbym trochę rozczarowany, że ta yerba jakaś taka cienka i słaba. Pamiętajcie, pył w yerba mate jest potrzebny. Potrzebne są patyki, potrzebne są liście. Yerba mate jest gotową kompozycją i pracownicy plantacji stworzyli przepis na konkretny blend i ta proporcja tych składników jest konkretna, jest uzasadniona i jest charakterystyczna dla każdej marki i myślę, że nie ma sensu tego rozdzielać, chociaż nie żałuję, że to zrobiłem. Było to ciekawe doświadczenie. Ciekawe, czy Wy zabawialiście się kiedyś w ten sposób. Ciekawe, czy Wy zastanawialiście się, za jakie smaki w yerbie odpowiadają które jej składniki. Jeśli nie, to polecam. Trochę czasu to zajmuje, ale efekty są fajne. Zwłaszcza jeżeli ktoś wynajdzie jakiś wynalazek, żeby pozbyć się samych patyków z yerba mate i zaparzyć je osobno. Ja byłbym zainteresowany. Ja piłbym te patyki osobno. Bardzo to ciekawe. Tak czy inaczej, piszcie do nas i mam nadzieję, że ten dziwaczny eksperyment na coś Wam się przydał i troszeczkę poszerzył nasze yerbowe horyzonty. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.